Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj z racji, że za kilka dni pojawi się nowa część gry, o której dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, mam dzisiaj dla Was Ace Combat Assault Horizon, czyli kolejna część popularnej serii Ace Combat o samolotach z długą tradycją ogólnie. Gra pierwszy raz pojawiła się w 1995 roku, pojawiła się na pierwsze PlayStation i niemal od tego czasu, od 1995 roku, nie mogę powiedzieć, że regularnie, ale co jakiś czas wychodzi kolejna część. Gra została stworzona przez Namco Bandai i od lat chyba teraz to ogólnie Namco to chyba wydaje. I za parę dni wyjdzie najnowsza część Skies Unknown, więc warto przypomnieć sobie jedną z, w mojej opinii, fajniejszych części Assault Horizon. Jest to dosyć niepopularna opinia, ponieważ ogólnie ortodoksyjni fani odrzucili tą część, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ten Ace Combat nie jest kanoniczny, ponieważ nie ma numerka i jest on uważany jako spin-off. Wszystkie te Assault Horizon, Ace Combat z numerkami są uważane jako kanoniczne. W latach 90., gdy wychodziło mnóstwo gier symulacyjnych i to były czasy, kiedy nie wychodziły jeszcze strzelanki arcade'owe z samolotami, bądź było ich mało. Głównie jeżeli wychodziło coś o samolotach, to twórcy mieli za punkt honoru jak najwierniejsze oddanie sposobu latania danym samolotem. Tak? Pamiętam taki symulator Su-27, w którym nawet wszystko było po rosyjsku, słuchajcie. Tak było, to już była totalna już szajba, ale mnóstwo takich gier wychodziło. W zasadzie każdy samolot bardziej znany, czy to używany, czy chyba nawet nieużywany, miał jakąś taką swoją grę pod danym tytułem. Było F-19, F-117, F-14, Tomcat, F-29 i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście te ruskie Su-27, czyli Suchoj. Ja ogólnie dosyć sporo grałem w te symulatory, natomiast to, co było, czego brakowało w tych symulatorach, to zawsze brak fabuły. Znaczy były jakieś misje, wykonujesz jakąś misję, masz jakieś cele, jakieś zadania, ale te kolejne misje jakby ze sobą się nie spajały. Były one po prostu jakby kolejnymi zadaniami, które musieliśmy wykonać. I to się zmieniło chyba wraz z nadejściem Strike Commandera od Originsu, gra, która miała na swoje czasy ogromne wymagania sprzętowe, ale właśnie wprowadziła coś, że były tam jakieś misje, że poszczególne zadania, czy miały jakąś logiczną ciągłość, tak? Coś tam się działo pomiędzy tymi misjami, był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Później pojawiła się jeszcze jedna gra o samolotach, która jeszcze bardziej w to, można powiedzieć, że angażowała gracza fabularnie i to był Top Gun Fire at Will, gdzie brali już udział co prawda w cutscenkach autorzy, ale tam pomiędzy misjami też były te właśnie cutscenki, interakcje z pilotami, także dużo tam jakby było tych elementów fabularnych. No i przez to te gry zaczynało się w nie fajnie grać nawet osobom, które nie lubiły symulatorów. Okej, ktoś powie: panie, po co mi fabuła w symulatorach? To jest trochę tak, jak nie tak dawno zrobiło EA Sports, gdzie dodali tryb fabularny do FIFA. Wcześniej dodali do Fight Night, chyba do Round 3, całkiem niezłą tam fabułę, znaczy całkiem niezłą, jakąś tam fabułę. I powiem Wam, że dla mnie osobiście o wiele ciekawiej się gra w ten tryb fabularny, kiedy mam jakiś cel, jest jakaś fabuła, śledzę kogoś losy, tak? I w FIFA, w tą nową FIFA nie grałem, ale tam w którąś na YouTubie przeglądałem te przygody Huntera, jak to wygląda i też według mnie wygląda to fajnie. Fabuła jest czymś takim, co spaja te wszystkie, no w tym wypadku mecze, w tamtym wypadku misje i pozwala po prostu śledzić to i brnąć dalej do przodu, a nie wykonywać puste misje, które w zasadzie często, znaczy mają jakiś sens, ale nie mają sensu globalnie, kiedy patrzymy na całą grę. Są to po prostu zadania, które musimy wykonać, bo nic, tak? I Ace Combat Assault Horizon jest właśnie taką grą, która pomimo, że jest o samolotach, ma jakąś tam fabułę, nie jest ona jakaś super, ale jest na tyle ciekawa, że można
z przyjemnością ją śledzić. W grze wcielamy się w Williama Bishopa. Tak naprawdę to nie jest do końca prawda, bo tych pilotów, którymi będziemy mieli szansę polatać, jest kilku. Akurat Bishop jest pilotem myśliwca, ale oprócz tego dane nam będzie zasiąść za sterami AC-130 Spectre, czyli to są te samoloty, które latają bardzo wysoko, mają ten podgląd taki czarno-biały. Zresztą zaraz do tego powiem, bo nawiążę tutaj oczywiście do serii Call of Duty. Będziemy mieli szansę polatać helikopterem, jakimś statkiem bombardującym. Tam cały czas kolejne misje wrzucają nas, kolejne. Tam nie ma żadnej misji, jakby nie powtarza się. Każda oferuje jakieś inne doznania i to jest w mojej opinii bardzo fajne, tak? Assault Horizon przez wiele osób, głównie ortodoksyjnych fanów, jest uznawany jako Call of Duty z samolotami. Dzisiaj nabrało to trochę pejoratywnego znaczenia, ale pasuje to jak ulał, że jest to Call of Duty z samolotami, ponieważ gra bardzo mocno stawia na akcję, jest trochę skryptów, które napędzają całą historię. Oczywiście nie zabrakło też kilku głupot, o których zaraz opowiem, natomiast no, faktycznie, jeżeli przyjrzymy się misjom w Assault Horizon i weźmiemy sobie Call of Duty Modern Warfare, to łatwo zobaczyć, jak wiele misji się po prostu powtarza, są w zasadzie dokładnie takie same. W Call of Duty miałeś szturm na statek i tam pojawiał się helikopter w pewnym momencie, co ostrzeliwał mostek. Tutaj siedzisz za sterami helikoptera, który komandosi szturmują statek, ty siedzisz za sterami helikoptera i ich osłaniasz podczas tego szturmu na statek. W Call of Duty był atak na tą bazę na Bliskim Wschodzie, czy tam na to takie miasto na Bliskim Wschodzie. Masz to i tutaj. W Call of Duty było ta słynna misja, gdzie osłanialiśmy Majora Price'a właśnie z tego, chyba to było też A-130 Spectre, gdzie mieliśmy tylko taki ekranik podglądu czarno-biały i rozwalaliśmy różnych żołnierzy, czy tam różne budynki. Masz to i tutaj, także wszystkie te elementy, które były w Call of Duty, jeżeli pojawił się tam samolot, helikopter bądź cokolwiek latającego, Assault Horizon przerzucił to na swój własny sposób. Inną taką chyba rzeczą, inną grą, którą mógłbym przywołać z pamięci, to myślę, że słynna misja w Battlefieldzie trójce na pokładzie lotniskowca, gdy startowaliśmy samolotem. Absolutnie fantastyczny moment, kiedy wsiadaliśmy do tego myśliwca i startowaliśmy. No to było coś fajnego, coś takiego wow. I Assault Horizon jest całą grą, która daje Ci przez cały czas trwania gry w zasadzie ten feeling, który miałeś w tym Battlefieldzie. Także myślę, że jest to całkiem niezła rekomendacja. Assault Horizon to też gra, która postanowiła troszkę podkręcić tempo akcji i zrobiła to w sposób, który pewnie w zasadzie nie do końca dałoby się zrobić inaczej, ale zrobiła coś strasznie głupiego, czyli walkę w zwarciu. Oczywiście w dzisiejszych czasach myśliwce, ciężko sobie wyobrazić, żeby myśliwce walczyły w zwarciu, ale tutaj dodano ten tryb i podczas zbliżania się do drugiego samolotu przechodzimy w tryb Close Combat i siedzimy na ogonie wrogiemu myśliwcowi, spróbujemy go strącić z działka. Tak? W większości wypadków dzisiaj walka w powietrzu wygląda tak, że widzisz jakąś tam kropkę na radarze, uzbrajasz jakąś tam rakietę typu Fire and Forget, naciskasz guzik i czekasz, aż kropka zniknie. I to jest w zasadzie wszystko. Natomiast no wiadomo, no to można było coś tak zrobić, ale to wydaje mi się, że byłoby dosyć nudne, a tutaj wprowadzono ten tryb tej walki właśnie w zbliżeniu po to, żeby jeszcze bardziej podkręcić. No i tak w sumie nielichą akcję, tak? Także z jednej strony pod kątem realizmu, no to też nie można tutaj postrzegać Ace Combat jako grę, która posiada jakikolwiek realizm, ale no jest to, wydaje się, osoby, które są obeznane z jakimiś tam nawet podstawowymi zasadami walki w powietrzu, no to wiedzą, że jest to trochę głupie, tak? Ale ja uważam, że mi to nie przeszkadzało, może tak. Mi to nie przeszkadzało i to ogólnie sprawdza się i faktycznie powoduje, że no, czujesz tą adrenalinę podczas tych lotów samolotem. Tak jak powiedziałem, twórcy zadbali o to, żeby każda kolejna misja była inna.
raz lecimy helikopterem i ostrzeliwujemy jakieś tam miasteczko na Bliskim Wschodzie, innym razem lecimy jakimś takim samolotem, unikając radarów, poniżej tych radarów. Innym razem jeszcze walczymy w jakichś na przykład złych warunkach atmosferycznych, lądujemy z zepsutym podwoziem i tak dalej. Dużo tych elementów się tutaj przeplata i trzeba przyznać, że twórcy fajnie to wszystko połączyli w całość, tak, że w sumie grasz i cały czas masz coś nowego. Jedną z wad, która często jest wytykana Assault Horizon, to to, że gra jest bardzo powtarzalna. Nie chodzi mi o to, że misje są podobne, ale walka jest bardzo powtarzalna, czyli masz jakieś tam samoloty, jeżeli są daleko, trafiasz je rakietami, jeżeli są blisko, robisz ten close combat, walczysz, on wybucha i kolejny. I tak rozwalasz tych samolotów, powiedzmy na misję 30, tak? I za każdym razem to cały czas jakby się powtarza. Faktycznie tak, jest coś takiego, że odczuwa się jakąś taką, takie znużenie, że to cały czas jest to samo, że cały czas ciągle kolejny raz ta sama sekwencja się powtarza, ale to też nie jest jakoś tak specjalnie myślę, specjalną wadą, czy tam dużą wadą, bo gra też trzeba przyznać, że nie jest długa. Można ją skończyć w kilka godzin, w 8-9 godzin, no chyba, że tam chcesz grać na tym najwyższym poziomie trudności, no to wtedy tak, ale uważam, że to, co zostało tutaj pokazane na potrzeby tej gry jest ok. A Ace Combat to też gra dosyć niszowa. Dzisiaj nikt nie gra w gry o samolotach, no bo samoloty to nie samochody, tak? Ogólnie uważane chyba, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje, że samoloty są mniej ciekawym i chodliwym tematem niż na przykład samochodówki. No i tutaj te gry też się specjalnie nie sprzedają, tak? Nie jest to jakiś tam... Nie jest to jakąś tam wielką tajemnicą, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że szanuję Namco, że pomimo... Podejrzewam, że już oni zakładali, że będzie kiepska sprzedaż. Wydają te kolejne Ace Combat, bo jest jeszcze, no nie mogę powiedzieć, że rzesza, ale jakaś grupa fanów, którzy pamiętają te pierwsze Ace Combaty jeszcze na PlayStation i chcą grać w kolejne części. Także słuchajcie, Assault Horizon uważam, że jest naprawdę spoko grą. Do tego dochodzi całkiem niezła oprawa graficzna. Gra wyszła na PlayStation 3 i na Xboxa 360 i muszę przyznać, że nawet dzisiaj się broni. Fajnie zrobione postacie, wszystkie cutscenki liczone w czasie rzeczywistym, podobnie jak w dziełach Kojimy, i one naprawdę są dobrze zrobione postacie, wyglądają naprawdę spoko. Tła, po których latamy, naprawdę świetne. Szczególnie misje na przykład, gdzie walczymy nad Dubajem i są wszystkie charakterystyczne miejscówki z Dubaju. Mnóstwo takich, można powiedzieć, oskryptowanych sekwencji, kiedy wchodzimy w na przykład ten close combat i przeciwnik nas prowadzi pomiędzy budynki, tak? I lecimy między budynkami, strzelając do niego z działka. No fajnie to wygląda. Oczywiście, no tak jak mówię, wiem, że zdaję sobie sprawę, że jest to głupie, ale to fajnie nakręca całą akcję i po prostu tak czujesz się fajnie, kiedy w to grasz, nie? Ale odnośnie kwestii graficznej wygląda to naprawdę dobrze. Te wszystkie samoloty wyglądają mega fajnie. Podczas zniszczenia samolotu mamy coś takiego jak w Burnoucie, czyli mamy pokazany wrak naszej ofiary, który eksploduje, czy tam czasami wyskakuje z niego jeszcze pilot na spadochronie. No wszystko zostało tutaj, wydaje mi się, całkiem fajnie zrobione, jeżeli chodzi o taką prezentację, wizualizację tych walk w powietrzu, ale też tak z takim odejściem do realizmu. Ogólnie to jest chyba jedyna część Ace Combat, która tak naprawdę, no nie jest, żadna część nie jest realistyczna, ale ta się dzieje w faktycznych miejscówkach, bo większość części Ace Combat, jeżeli nie wszystkie, dzieją się w jakichś wymyślnych krainach jednorożców, natomiast tutaj dzieje się w miejscówkach, które znasz z realnego świata. Czy mogę polecić? Słuchajcie, jeżeli macie PlayStation 3, ta gra kosztuje dzisiaj 15, może 20 zł na portalach aukcyjnych, a może nawet ją można wykosić za dyszkę. Nie jest to dużo. Zainwestować dyszkę i sprawdzić Call of Duty z samolotami wydaje mi się całkiem niezłym dealem. Zobaczyć, jak to wyszło, jak twórcy podeszli do tematu. Nawet jeżeli nie lubisz takich gier, bądź może nawet jeszcze w nie nie grałeś nigdy, warto się przekonać, bo jest to coś innego. Jest to troszkę, to nie jest strzelanina FPS, to trochę jest inaczej się w to odbiera. I wydaje mi się, że chociażby dla tej inności, żeby poczuć coś innego, coś nowego, jeżeli nie grałeś na przykład nigdy w takie arcade'owe strzelanki z samolotami,
Warto się z tym zainteresować, bo jest naprawdę fajny tytuł i wiem, że tutaj narażam się ortodoksyjną 5 fanom Ace Combat w Polsce, ale uważam, że Assault Horizon wyszedł bardzo dobrze. Bardzo dobrze i mi się mega fajnie w to grało, dlatego też w zasadzie powstaje ten film. Najnowszy Ace Combat, Unknown Skies, 18 stycznia chyba premiera. Zapowiada się też nieźle, muszę przyznać. Mam nadzieję, że też będzie jakaś tam linia fabularna. Znaczy te serie Ace Combat mają jakąś tam ogólnie linię fabularną. Także mam nadzieję, że będzie to kolejna świetna część, tym razem na platformę PlayStation 4 z rewelacyjną grafiką. Mam nadzieję, że musi być lepsza grafika niż w Assault Horizon, czy też lepsze wizualia, także liczę na to. Natomiast jeżeli macie PlayStation 3, Assault Horizon, nie ma się czego wstydzić pod kątem grafiki, a i akcji jest tutaj tyle, ile w seriach Call of Duty, w tych trybach fabularnych i myślę, że jeżeli lubicie Call of Duty, ten tryb fabularny, lubicie strzelanki, dynamiczne strzelanki FPS, to myślę, że Assault Horizon będzie grą, która przypadnie Wam do gustu. Może tu się nie biega ludkiem, lata się samolotem, ale feeling jest bardzo podobny. No i przede wszystkim ta akcja, skrypty, wybuchy i wszystko, co się dzieje na ekranie jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane. Także Ace Combat, Assault Horizon polecam. No i cóż, chyba to tyle, jeżeli chodzi o Ace Combata. Prawdopodobnie będę starał się zrobić dla Was recenzję najnowszej części 7 albo 8, albo ona nie ma w ogóle numerku, nie wiem, Unknown Skies, która pojawi się niebawem. Ja przyznam szczerze, że już czekam, bo ogólnie wiem, że to będzie dobra gra. Dobra gra i jedna z niewielu tego typu gier o takiej tematyce wykonanej w tak fajny i ładny sposób. Także myślę, że jest na co czekać. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.